Cześć, tu podcast Bez Ram, z tej strony Ola Jaszczak i Karolina Łukiańczuk. Dziś, jak widzicie po tytule, poruszymy temat bliski każdemu z nas. W końcu wszyscy kiedyś byliśmy dziećmi. Tak więc dziś trochę o bajkach, przypomnimy sobie produkcje z lat dziecięcych, wgłębimy się w ich współczesne interpretacje i teorie spiskowe. Także zacznijmy nasz Dzień Dziecka, skoro na kalendarzu już widać kwiecień. Więc zaczęłabym w ogóle od tego, że przynajmniej we mnie bajki wywołują taką nostalgię i mam wrażenie, że często to uczucie bywa źle interpretowane, źle odbierane, ale dla mnie nostalgia jest czymś takim kluczowym, nie wiem, żeby wrócić do tej cząstki dzieciństwa. No ja się po prostu dobrze czuję, jak przeżywam to. No i generalnie, jeśli chodzi o same teorie spiskowe, to zacytuję siebie. Generalnie teorie spiskowe fanów rosną jak grzyby po deszczu. No i generalnie powstało tyle ich, że to jest aż nieprawdopodobne. Często one mi się w ogóle kojarzą z creepypastami. Pewnie dużo osób też wie, co to są creepypasty, czyli takie straszne, podchodzące pod horrory historyjki dla fanów dreszczyku emocji. I jakby muszę stwierdzić, że wiele z tych teorii spiskowych, które znalazłam o bajkach, ma w jakimś stopniu sens, bo wiadomo, są bardziej takie, są mądrzejsze, są bardziej też te wyssane z palca, ale generalnie widzę sens w tym i to mnie najbardziej przeraża, mam wrażenie. Okej. Znaczy dla mnie ogólnie baśni, te pierwotne, które powiedzmy powinniśmy czytać, nie te bajkowe wersje, ekranizacje, ale te faktycznie autorstwa czy braci Grimm, czy Andersena, same w sobie są trochę przerażające i ta piękna historia w wydaniu disneyowskim, jeśli chodzi na przykład o Małą Syrenkę, która pięknie łączy się ze swoim ukochanym i mają w drugiej części nawet dziecko. Myślę, że to nie będzie spoiler, ta bajka ma z 20 lat. Ale no, według Andersena zmienia się w pianę morską i tak naprawdę powiedzmy, że umiera. I każda ta bajka napisana czy przez Andersena, czy właśnie przez braci Grimm, no raczej nie kończy się happy endem, jak jesteśmy przyzwyczajeni właśnie z tych lat dziecięcych. Ale myślę, że no byłoby ciężko, gdybyśmy wychowywali się na takich bajkach, które zwykle kończą się śmiercią. Takich drastycznych wręcz bym powiedziała, nie? Tak, jakimiś drastycznymi scenami. No, zdecydowanie. Więc może zaczniemy troszeczkę łagodniej. Pierwszą bajką, na temat której Karolina znalazła kilka informacji, to Piotruś Pan, czyli oryginalnie powieść Jamesa Matthew Barrego. Tak, myślę, że dla większości bardzo dobrze znany, jeśli nie, to trochę tutaj przedstawię fabułę. No, generalnie jest to bajka o chłopcu, który urzęduje w Nibylandii, w swojej krainie i generalnie sprowadza do niej chłopców, młodych chłopców, to musiały być dzieci, bo takie były tam zasady, no żeby po prostu ich życie było kolorowe, bez rodziców, którzy uprzykrzają życie zazwyczaj, beztroskie życie, dokładnie. No i oczywiście jest też postać, czarny charakter, jak zawsze, i był nim kapitan Huck, który zawsze próbował uprzykrzyć funkcjonowanie Nibylandii, chociaż pierwsza teoria właśnie głosi, że kapitan Huck to tak naprawdę był dobry charakter, ponieważ odkrył, że Piotruś Pan zabiera dzieci z całego świata od rodziców, aby je zabić w Nibylandii. I dlatego walczy z nim i próbuje odzyskać te dzieci. Tak, Huck jest takim policjantem Nibylandii. Tak. Tak naprawdę on jest szeryfem całej tej krainy. Szczerze, to jest taki dobry i zły policjant, szczerze mówiąc. W jednym. W jednym, dokładnie. Zły dla przestępców, a dobry dla ofiar. To tak, taki model. Dla dzieci. To jest model policjanta. Wymarzony. Znaczy dla ofiar, nie dla przestępców. Więc skoro Huck łapie przestępcę jednego z Nibylandii, no to właśnie nim wychodzi na to jest Piotruś Pan. Tak, i tutaj się pojawia kolejna teoria spiskowa, która mówi o tym, że Piotruś zabija zagubionych chłopców, którzy stają się zbyt starzy. I w książce właśnie możemy przeczytać, że ci zagubieni chłopcy rosną, co jest sprzeczne z zasadami Nibylandii, no i wtedy Piotruś się ich pozbywa. Uj, kurczę. No i wchodzi Huck. No i wchodzi Huck. Na białym koniu. Okej. Ostro.
No, ale to już wymyślił pan Berry, więc nie możemy tego podważać. Nie możemy podważyć słów pana Berego, no. Oczywiście. Gdzie? Tak, papier mówi prawdę. To, Tak. co spisane, to jest prawda. No i tego papier pana Matthew nie powiedział, ale mój to mówi. Tutaj ci przedstawię kolejną ciekawą rzecz. Rzetelne dane. A mianowicie to, że tutaj lekko kontrowersyjna rzecz. Takie lubimy. Piotruś nie zachowuje się profesjonalnie. Żeby W Nibelandii. I jako przestępca. Tak, no w sensie kolejna teoria po prostu głosi to, że chłopak jest tak naprawdę stary i faktycznie nie wiemy dokładnie ile ma lat, ale wiemy, że jest w Nibelandii dość długo, więc to może wskazywać na to, że wcale nie jest on chłopcem. Tak Stąd jak ten pan. Stąd ten pan Peter. Pan Peter. No i to, że zabiera dzieci od rodziców jest po prostu niemoralne wręcz bym powiedziała. Jak zwał, tak zwał. Każdy wie, myślę, co próbuję przez to powiedzieć. No ładnie. No jest to dosyć kontrowersyjne, ale ma to w jakimś stopniu sens, bym powiedziała. Czym byłaby Nibelandia bez haka wobec takich teorii? Tak, dobrze, że ten strażnik porządku jest na posterunku i pilnuje ich wszystkich. Tak. Myślę, że to jest bardzo wartościowe zadanie. To tak dla złagodzenia już taką łatwiejszą w przekazie teorią jest to, że Piotruś Pan jest aniołem tak naprawdę, który zabiera te dzieci do nieba. Dzieci tam nie dorastają, ponieważ są po prostu martwe. No, po prostu, Łagodniejsza teoria. Udało się. Po prostu Nibelandia jest rodzajem nieba, raju, kto woli jaką tak. To sobie wybierze, ale no jest to coś takiego przyjemnego w sumie już w interpretacji. Okej. I to chyba tak myślę osobiście, że to byłaby taka najbardziej bliska inspiracji samego autora historia i wersja, ze względu na to, że sam autor przeżył śmierć swojego brata i uosabiając w Piotrusiu Panu swojego właśnie martwego braciszka, mógłby zrobić z niego takiego przewodnika, takiego opiekuna, takiego stróża dla tych wszystkich dzieciaków, które też tam trafiły. Albo, jeszcze teraz sobie pomyślałam. Tworzy się teraz na waszych uszach Twa- kolejna teoria spiskowa, także wytężamy słuch i słuchamy. Tak, według mnie jeszcze można to interpretować, spojrzeć na to z innej strony, że skoro ten jego brat zmarł, to może on jest odzwierciedleniem tych dzieci. Na przykład. I on w ten sposób pokazuje, że nie wiem, załóżmy on trafił do tego nieba, albo przynajmniej tak sobie próbuje to wmawiać, liczy na to, wierzy w to, a Piotruś Pan nad nim czuwa, czyli załóżmy Piotruś Pan może być każdym tak naprawdę, teraz zależy w co się wierzy. I nie wiem, tak sobie pomyślałam, że może to być coś, co może w ten sposób sobie tak pomyślał pan Matthew Berry. A jeśli nie pomyślał, to Karolina Łukieńczuk pomyślała. To ja pomyślałam za niego. Tak, więc nie ma sprawy. Jakby istniał jakiś fan klub Piotrusia Pana, no to Karolina Łukieńczuk właśnie wam podrzuca materiał na to, żeby stworzyć nową historię. Ja mam lepszy pomysł, ja po prostu go założę. O. Chętnych proszę o pisanie w komentarzach. Tak, założymy grupę i jakoś będziecie sobie tam razem rozmawiać o Piotrusiu Panu. No i taką kolejną ciekawostką w sumie bym powiedziała jest to, że fani porównywali dzwoneczka do Marilyn Monroe, tak wizualnie, ale jest to nieprawda, bo tak naprawdę dzwoneczek wzorowany był na aktorce Margaret Carey. Ale to taka anegdotka bardziej już w sumie. Na zakończenie. Tak. I ogólnie bardzo często pojawiają się w animacjach takie motywy. I tak w ramach ciekawostki ode mnie, bo nie miałam pojęcia o tym dzwoneczku, to jest to, że kolejna disneyowska animacja, to znaczy Tarzan, powstał przez rysownika, który obserwował swojego syna, jak jeździł na deskorolce. Więc Tarzan i jego ruchy zjeżdżania po kłodach i pnączach wzięło się właśnie stąd, że chłopak był zajarany skateboardingiem, a tata, który go obserwował, mógł czerpać inspirację i właściwie wzorzec Tarzana z własnego domu, więc całkiem nieźle. Bardzo fajne, naprawdę. Dziękuję. Dziękuję. Ale może skończmy te żarty. To są poważne wygłupy, skończmy. I przejdźmy do kolejnej bajki, kolejnej powieści, znanej nam, wydaje mi się, że z podstawówki jeszcze, w podstawówce się czytało Kubusia Puchatka, pana Alana Aleksandra Milnego. W
każdym razie właśnie o tej produkcji, o tej bajce będziemy właśnie mówić. Karolina znowu zrobiła research, tym razem trochę naukowy. Trochę naukowy. Potwierdzam. No generalnie teoria powstała kilkanaście lat temu, kiedy to pojawił się po prostu artykuł opublikowany przez jeden z kanadyjskich magazynów medycznych. No i generalnie dotyczył on zdrowia psychicznego mieszkańców 100-milowego lasu, czyli miejsca, w którym się rozgrywa akcja. No i jak wynika z badań, wszyscy bohaterowie cierpią na jakieś zaburzenia. I biorąc pod lupę pierwszego bohatera, w sumie najważniejszego, Krzysia, który był jedyną realną postacią. Teraz wszyscy fani Kubusia Puchatka zadrżeli, że Krzyś jest najważniejszą postacią. Przepraszam, narzucam tutaj jakieś patrzenie. No, w każdym razie Krzyś według artykułu chorował na schizofrenię paranoidalną. No i wszyscy bohaterowie, poza oczywiście Krzysiem, to były jego maskotki, no i biorąc pod uwagę to, że z nimi rozmawiał, też wydawało mu się, że żyje w innym świecie, że jego maskotki z nim rozmawiają i przeżywają różne przygody. Ja bym chciała chyba obalić tą teorię, w sensie, no jakby absolutnie tutaj nie podważam profesora Gordona, ale dzieciaki mają często takie fazy, że gadają ze swoimi przytulankami. To po pierwsze, a po drugie, zobaczmy, że ile bajek właśnie nad czymś takim się wzoruje, że są pomieszani realni i nierealni bohaterowie i po prostu jedni ze sobą rozmawiają, drudzy ze sobą... W sensie, to jest logiczne, no dzieci po prostu lubią w coś takiego wierzyć i to jest pod dzieci robione, no to ja uważam też, że tutaj się nie powinno doszukiwać aż takich rzeczy, no. No nie wiem. W sensie, jeśli to jest badanie na zasadzie właśnie takiego rozpoznania chorób psychicznych na podstawie bohaterów jakiejkolwiek produkcji, no to spoko, ale jakby uosabianie i odnajdywanie w jakichś konkretnych bohaterach chorób jest bez sensu. I też kolejny przykład ode mnie i ciekawostka. Mianowicie w 2013 roku została opublikowana praca analizująca nawyki żywieniowe, zasób witaminy D oraz jakieś tam cechy moralne i tak dalej, które wpływały na zwycięstwo bohaterów tych dobrych z Hobbita autorstwa Tolkiena. I tam pan Hopkinson stwierdził, że no hobbici biegali sobie na słoneczku, byli szczęśliwi, pili winko, jedli pyszne rzeczy i po prostu się cieszyli, śpiewali, grali, tańczyli. Więc ich organizm był bardziej wdzięczny i bardziej sprawny bojowo, a ta zła strona, ciemna, ci źli bohaterowie, żyli w jakichś jaskiniach, w jakichś grotach, po ciemku, bez dostępu do światła, czyli jak wszyscy wiedzą witaminy D. Dlatego po prostu nie mieli szans z wesołymi i zdrowymi, pełnymi energii hobbitami. No to dobrze, że zaczęłam brać witaminę D, Tak. bo od niedawna to robię. Obyś wygrywała tak jak mieszkańcy Śródziemia. Wygrywam zawsze. Ale znowu to jest dygresja, zgubiliśmy Kubusia Puchatka, wracamy do wracamy 100-milowego lasu. Wracamy do 100-milowego lasu. No i teraz może zainteresujemy się Kubusiem Puchatkiem we własnej osobie. W końcu. Przepraszamy fanów, że dopiero po Hobbicie i Krzysiu pojawił się miś. Tak, więc jeśli chodzi o Kubusia Puchatka, to szczerze mówiąc słyszałam kilka rzeczy, ale taką główną wydaje mi się, że jest to takie kompulsywne, wręcz patologiczne objadanie się. No, każdy pamięta, że Kubuś Puchatek zawsze szukał tego miotku swojego, że jeśli go nie miał, to wręcz popadał w paranoję, nie wiedział jak funkcjonować. No i tak, i na podstawie tego właśnie takie badania wyszły w artykule. Zaburzenia odżywiania. Zaburzenie odżywiania po prostu, no. Bardzo mi to mnie przypomina na co dzień, co prawda. Więc się boję. Też szukasz swojego miotku? Szukam swojego miotku, a jak nie mam go, to panikuję. Okej, rozumiem. Jak już jesteśmy przy panikowaniu, no to prosiaczek chyba, czego nie trudno się domyślić, reprezentuje te stany lękowe i taką paranoję. Tak dokładnie, wręcz
Nie wiem, co chciałam powiedzieć. No, Przepraszam. ogólnie jakby to analizowanie przez Kubusia Puchatka jest mi znane, więc jestem w stanie tu porozmawiać. I sama robiłam sobie test psychologiczny właśnie na podstawie tych badań. Nie powiem wyników, ale zachęcam do robienia, bo myślę, że to jest całkiem ciekawe. I Ja zrobię na pewno, zachęciłaś mnie. proszę bardzo, podlinkujemy. Podlinkujemy. O! Proszę bardzo. No dobra, no ale to w takim razie jak tutaj Kubuś Puchatek, Prosiaczek, Krzyś, a gdzie reszta? na przykład reszta? No to na przykład taki tygrysek. To co z tygryskiem było, Ola? On skakał, chupał, siupał. I tak. I tak, no i w artykule wyszło, że po prostu tygrysek reprezentuje ADHD. A jeśli chodzi, załóżmy, nie wiem, czy pamiętasz taką postać jak Królik, bo szczerze mówiąc, jak ja robiłam research, to ja w ogóle zapomniałam, że ktoś taki był, ale faktycznie mi się przypomniało. A mnie Królik bardzo denerwował. Miał głupi głos i był bardzo... To ja już nie pamiętam tak dobrze. Bardzo był denerwujący. Krzyczał na wszystkich i był niemiły i po prostu go nie lubiłam. Jako małe dziecko nie chciałam mieć takiego sąsiada i przyjaciela i w ogóle dla mnie mogłoby go nie być w 100-milowym lesie. No, ale tutaj akurat wiem, że Królik miał nerwicę natręctw i są takie głosy, opinie, że Królik też miał przejawy takiego bardzo mocnego narcyzmu. Tak, a jeśli chodzi o Kłapouchego, no to ewidentnie tutaj widać, że zmaga się z depresją. Zawsze był taki, no, zawsze smutny, zawsze gdzieś odosobniony, Poza. Po prostu poza tą całą ich tam społecznością w 100-milowym lesie. No i to tutaj myślę, że to jest chyba jedna z lepiej przedstawionych postaci, jakby adekwatna do tych chorób, które się im narzuca, że tak powiem. Jakoś tak chyba najlepiej to widać. Mi zawsze było szkoda Kłapouchego. Mi strasznie było go szkoda. Bo oni wszyscy go mega kochali, ale on był smutny i tego się strasznie nie czuło. Tak, on się nie chciał po prostu z nimi narzucać i się z nimi bawić i w ogóle jako dziecko naprawdę to jakby moja siostra bardzo lubiła Kłapouchego. Ja go bardzo nie lubiłam, bo jak na niego patrzyłam, to było mi smutno. Mi było przykro, mi też było I przykro. jakby miałam cały czas wrażenie, że oni go nie lubią. Tak. A to wcale tak nie było, bo oni mu budowali dom i robili mu urodziny, a on chyba się raz uśmiechnął w ogóle on w tej chyba bajce. był wdzięczny, ale nie było tego też tak bardzo widać. I to jest strasznie przykre. I jako dzieciak strasznie to przeżywałam. No i na koniec Sowa, która też jest w ogóle... Ja o Sowie nie pamiętałam bardzo. W sensie miałam przebłyski tej Sowy, ale też nie bardzo ją pamiętałam. I samo to bym powiedziała, że Słowa jest takim symbolem mądrości, co tutaj bardzo sprzeczne jest z jej postacią akurat w 100-milowym lesie, mam wrażenie. Tak, bo Sowa według badań miała dysleksję. I to też bardzo mocno widać, bo ona nie czytała tych książek, z których brała wiedzę dla swoich przyjaciół, którymi chciała im pomóc. I dla mnie Sowa była strasznie śmieszną postacią i taką niezrozumiałą dla mnie jako dziecko. No bo jakby myślę, że też nie do końca rozumiałam tą instytucję dysleksji i tego problemu, tego zaburzenia. Była dla mnie po prostu niby taką sową, mądrą głową, ale która trzyma tą książkę, wiecie, do góry nogami i próbuje wybierać te najmądrzejsze sentencje. Tak, ale może przejdźmy trochę z tego świata literackiego, którym zaczęłyśmy, do wytwórni filmowych. Bo zaczęłyśmy pięknie animacjami Disneya, więc zatrzymajmy się na chwilę przy Disneyu, ponieważ na temat wytwórni Disney Pixar też jest teoria, która mówi o tym, że tak naprawdę wszystkie akcje, wszystkie fabuły tych filmów dzieją się w jednym uniwersum. Tak, ale to jeszcze trzeba podkreślić, że wszystkie pełnometrażowe animacje. Bo nie wszystkie są pełnometrażowe. I opowiadają tam jedną wielką historię, tam o rywalizacji ludzi, maszyn i zwierząt. I one się przeplatają po prostu. Tak, one się po prostu przeplatają, ale to tak jak na osi czasu są po prostu zaznaczone, że jedna część się kończy, druga się zaczyna i wszystko ma swoje połączenie. Okej. No to mi znowu przychodzi do głowy coś, kolejna ciekawostka od Oli. Mianowicie mnie osobiście urzekła koncepcja rozplanowania części serii Potwory i Spółka. Ponieważ kiedy oglądamy tą pierwszą część, czyli właśnie Potwory i Spółka, odbiorca ma kilka lat,
kilkanaście. Znaczy, no jest w tym wczesnym wieku dorastania. A druga część powstała w odstępie bodajże 12 lat, więc druga część pod tytułem Uniwersytet Potworny jest tak naprawdę cofnięciem się do przeszłości, ale takiego, w którym odbiorcy pierwszej części też planują iść na studia, co jest dla mnie w ogóle czymś z perspektywy odbiorcy i właściwie laika, jeśli chodzi o jakieś takie interpretowanie kinematografii i jakieś tam rozumienie jakichś mechanizmów, które w nim zachodzą. Niesamowicie ciekawe i takie turbo przemyślane. Jestem mega fanką tego rozwiązania i całej koncepcji. No, bez kitu, ale jeszcze dodam, że dla ciekawskich w 2015 roku wyszła książka autora tej teorii, więc jakby ktoś się chciał zagłębić, to myślę, że tam jest dużo ciekawych informacji jeszcze na ten temat. John Negroni, Teoria Pixara, 2015 rok. Zapraszamy, Period. zachęcamy. Period. I tym sposobem przechodzimy z Pixara do innej wytwórni, jaką jest Hanna-Barbera. Hanna u Barbera. Hanna u Barbera. Hanna Barbera. Hanna poszła do Barbera. Boże. Dad jokes. Rzetelny podcast. No i w każdym razie tutaj pojawia się bajka Flintstonowie. I Sama teraz nazwa. mamy ciekawostkę. Sama nazwa jest hitem, bo Flint, To krzemień po angielsku, a Stone. a Stone no to kamień. Więc ja w ogóle jak byłam mała, to zawsze po prostu myślałam, że to jest tylko nazwisko jakby i tyle. Więc I my to odkryłyśmy jakby, co? W każdym razie Flintstonowie to nie są Flintstonowie, tylko Flintstonowie. Także wymowa jest tak jak z cukrem waniliowym. To nie jest cukier waniliowy, tylko wanilinowy. Nie dajcie się oszukać. I całe dzieciństwo nie oglądaliśmy Flintstonów, tylko Flintstonów. tak. Także gratuluję. Mamy nową wiedzę wszyscy. Tak. A z kolei Jetsonowie, no to rozczłonkujemy też to nazwisko. Także Jets, czyli odrzutowce, samoloty i Sons, czyli synowie, więc mamy krzemienio kamienie i synów odrzutowców. To jest gruba bajka. I to jest kolejna teoria spiskowa, która tworzy się na waszych uszach. Rozgryzamy nazwiska. Teoria o Flintstonach i Jetsonach trochę się pokrywa. Tak, w sensie są dwie i trochę, no one się po prostu ze sobą łączą w sumie, Tak. więc zaczniemy od tej pierwszej, która głosi, że Flintstonowie nie żyją w przeszłości, tylko w przyszłości, a druga, że Jetsonowie żyją w dawniejszych czasach niż Flintstonowie. A świadczy o tym to, że oni żyją w przyszłości, ale tej postnuklearnej. I to jest główne hasło tej teorii. Grubo. I generalnie chodzi o to, że coś sprawiło, że cywilizacja wróciła do epoki kamienia, tylko że nie do końca tej prehistorycznej, tylko po prostu przyszłej. Czyli 4. wojna światowa będzie na kamienie i patyki. O, tak, dokładnie. Ola Einstein. Ola Einstein, ale oczywiście nie życzymy nawet 3. wojny światowej. Nie. Po prostu unikamy 3., żeby zapobiec 4. Tak. Znowu dygresja, masakra. Nie możemy tego prowadzić. Ale nie możemy tego prowadzić, ale musimy to skończyć, więc oddaję głos Karolinie, bo... Więc możemy zaobserwować jakby w każdym odcinku mnóstwo nowoczesnych urządzeń, które aranżują jakby z dostępnych materiałów, nie? Więc to też świadczy o tym, że oni wiedzą o tych rzeczach. To nie jest na nowo wymyślanie tych wszystkich typu telewizorów i tych urządzeń po prostu elektronicznych i takich innych rzeczy, tylko oni o tym wiedzą, tylko po prostu używają tego, co mają na co dzień. Co im zostało. Co im zostają, dokładnie. No, choćby przykładem jest na przykład ten samochód napędzany własnymi nogami. No, jest to... Kształt jest ten sam, Ogólnie ale nie masz pomysł. czego zrobić mechanizmu. Tak, dokładnie. A z kolei, przechodząc do kolejnej tej teorii o Jetsonach tym razem, wiemy to, że żyją oni w okolicach roku 2060. Więc na pewno jest to przyszłość. Sprawdzimy, czy na pewno będzie taka, jak mówią. Tak. Zobaczymy, że to film dokumentalny z taką proroczą przepowiednią co do przyszłości. No. I takim argumentem do tej osi czasu narzuconej jest film z 1987 roku, w którym zatytułowany Jetsonowie spotykają Flintstonów. Co?
Tak, i mi to też trochę Zryło banie. Generalnie w tym odcinku ten tata, Elroy Jetson, próbuje przenieść rodzinę w przyszłość za pomocą wehikułu i zgadnij, gdzie ląduje. Gdzie ląduje? U Flintstone'ów. Wyobraź sobie, że u nich. Tak, no i co? I wydawałoby się, że ta maszyna nie zadziałała, ale... Niestety zadziałała. Zadziałała i... Albert Einstein miał rację. Tak. Miał rację. Smutne. No. Ale a propos tej wytwórni chciałabym jeszcze powiedzieć, bo z tej samej wytwórni pochodzi Scooby-Doo. Czyli dla niewtajemniczonych ulubiona bajka Karoliny. Tak, To mam jest jej plakaty ulubiony nad kryminał. łóżkiem. Nikt nie uwierzy, że masz plakaty nad Mam łóżkiem. plakaty nad łóżkiem. Nikt nie ma już plakatów nad łóżkiem, ale to jest ulubiony kryminał Karoliny. I żadna Agatha Christie. Żadna. Żaden mróz. Żaden mróz, żadna Christie. To jest po prostu Scooby-Doo i Hanna-Barbera. Barbera. Tak. I grupa zwariowanych wścibskich dzieciaków. Dokładnie. Ale generalnie właśnie chciałam a propos tego jeszcze powiedzieć, że to też taka ciekawostka, że jest właśnie teoria, a to dla siebie bardziej sprawdziłam. Także to nie jest informacja dla was. Karolina sprawdza dla siebie i potem tak w dopowiedzeniu wam może zdradzi rąbek tajemnicy. To udzielę wam teraz tego rąbka. I generalnie chodzi o to, że Scooby-Doo fabuła dzieje się po krachu ekonomicznym. Okej. I jaki no to ma wpływ na fabułę? No wpływ na fabułę taką, że w sumie zawsze jak zwrócimy uwagę na to, w jakich oni miejscach tych duchów, czy tam zmor szukają, to są zazwyczaj opuszczone miejsca, a miejsca, gdzie są biedne, bo nie mają za bardzo właśnie klientów na przykład, tego typu rzeczy. No i to właśnie tutaj też się domyślili fani, że to może świadczyć o tym, że właśnie po krachu ekonomicznym to się dzieje. Okej. Kolejna podróż w czasie. Kolejna podróż w czasie. Hanno-Barbero, jesteś niesamowita. Gratulujemy. Więc skoro Hanna-Barbera tak wspaniale manipuluje czasem i Pixar i wszyscy, to teraz my powiemy, że czas na nas. Czas nas goni. Czas nas goni, więc czas zmykać. Także dziękujemy wam za dzisiejszy odcinek, za uwagę, za chęć wysłuchania i podróż w czasie. Było nam niezmiernie miło. Było nam niezmiernie miło. To był wspaniały czas. Mamy nadzieję, że do nas wrócicie. Tak. Więc zapraszamy was na następny odcinek. No i do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć!